Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami Życie na Filipinach. W dzisiejszym vlogu pojedziemy do weterynarza. Jest Kenji, jest Tutu, jest Luna. Pojedziemy do weterynarza, także zobaczymy, jak szybko rosną nasze zwierzaki, część naszego gangu, jeżeli chodzi o psy, bo koty pojadą w innym terminie. Nie mamy takich możliwości po prostu, żeby zabrać całą grupę naraz. Musielibyśmy mieć jakiegoś multivana albo dużą klatkę na multicabie, o której już rozmawiałem z małżonką, że w przyszłości będzie trzeba zamówić po prostu z zasady jedną taką dużą klatkę, którą będzie można z tyłu postawić na multicabie, na pacę, pod daszkiem. No i w tym będą psy jeździły, no bo nie da się ukryć, że jeżeli Kenji urośnie do tych 20 kilku kilogramów, Tutu między 15 a 20 myślę, no to będzie bardzo ciężko z transportem w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o weterynarza, o tego typu sprawy. Także w ten sposób będzie trzeba to rozwiązać. Zobaczymy, jak one rosną. Zapraszam Was do oglądania. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, no i podbijania. Pamiętajcie, że ja tylko robię filmy, ale to Wasza aktywność pomaga po prostu pokazywać je dalej na YouTubie. Nie przedłużając, jedźmy. Chłopaki kontynuują. What? Jedziemy w Rose drogę. is shaking. Why, ate? Oh, Luna is so chill. Toto. Kenji last time. Kenji is nothing, just sleeping. What happened? Kenji najlepiej nosi podróż samochodem. Lay down, ate. You are getting heavy, boys. Heavy for car. And girls. Okay, papa. First. Jak przebiegła wycieczka, proszę Państwa? Girls first. Sleeping. Kenji jak zwykle ma wywalone jajka na podróż. Śpi, odpoczywa. Ate. Who's first? You first. Jesteśmy już u weterynarza. Idziemy na zastrzyki. Widać, że nie ma kolejki, ławka jest pusta, także... Yeah, but no one is waiting in line. Luna 4,5 kg. Another one, sir. Let's check the boy. Wala, si Toto na stress. 0.6. Dako sa card, ma'am. Give the card. Wala, si Toto. 6,6 kg Tutu. Urosłeś od ostatniej wizyty. No i Luna jak urosła. 4,5. Kenji, jesteś największy już. 6,9 kg, największy z całego grona, no. Zaraz zastrzyk, jedziemy do domu. Musicie mi wybaczyć, byłem dzisiaj dość zajęty, ale mam brudne okulary. Dobra, ściągnę je. Będę widział. Jak wiecie, byliśmy u weterynarza ze zwierzakami. No i jak to wygląda, jeżeli chodzi o ich wzrost, o ich rośnięcie. Mam wszystkie książeczki wszystkich zwierzaków, które były dzisiaj z nami. Dzisiaj były psy, załatwimy problem psów. Zajmiemy się kotami, chociaż koty ostatnio też miały szczepionkę przeciwko wściekliźnie i były kastrowane. W chwili obecnej są na etapie rekonwalescencji, jest drugi dzień. Pierwsza noc była nieprzespana po kastracji. Mus zniósł dużo gorzej znieczulenie, to uśpienie, które dostają na czas zabiegu. Gigi dużo silniejszy organizm. Dużo ciężej było go położyć spać i dużo szybciej się obudził, dużo szybciej wrócił do siebie. Jak zaczął chodzić, to zaczął chodzić, a mus nie miał kontroli jeszcze nad nogami, nad mięśniami, tak tarzał się. Pierwsza noc spały z nami zamknięte w sypialni. Są teraz karmione tylko miękkim jedzeniem, tylko saszetki, żeby po prostu szybciej się wygoiły. Wszystkie lekarstwa są kupione i koty się wygajają ich pozostałości po miejscu, w którym kiedyś były jajka. Jeżeli chodzi o Rosie. Show, what are you doing? Show. Show it.
chodzi za kamerą i mnie drażni. Proszę jedno piwo. Chodzi i mnie przedrzeźnia małżonka. Chodź. Cały czas zwraca uwagę, że jak robię vlogi, Uwaga, sana bajota. to nigdy nie układam sobie włosów. It's fine now? Uwaga. Rosie jest dorosłym psem. Dorosłym. No, ma rok i 5 miesięcy około. 11 lutego ważyła 5 kg 100 g. Dzisiaj 25 lutego 5 kg 15 g. Czyli Rosie już trzyma swoją wagę, ona bardzo dobrze reguluje swoje jedzenie, nie je za dużo. Bardzo dba o linię ta suczka. Jest wklejka szczepienie przeciwko wściekliźnie 23, a 25 dzisiaj kolejna dawka 5 w jednym. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o Rosie. Rosie nie robi spektakularnych progresów, jeżeli chodzi o wagę, bo jest już dorosła. Jeżeli chodzi o Lunę, czyli białą suczkę, która od początku była wersja, że pojedzie do cioci Eden, tam do willi, do Dumagete. Ale małżonka Ernestine już się tak emocjonalnie do niej przywiązała i tak dba o dobrostan zwierząt, że mimo, że tam jest willa ogrodzona z ogrodem, 2 osoby pomocy domowej, że miałaby tam Luna komfortowe życie, to Ernestine mówi, ale ona byłaby tam smutna, bo tu już się zżyła z naszą rodziną, z naszymi zwierzakami. Bardzo Ernestine chce zatrzymać Lunę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja wolę mimo wszystko mieć psy i samce niż suczkę, przez to, że jest ryzyko po prostu zajścia w ciążę przez suczkę i wtedy jest dodatkowy problem, nie da się ukryć. No ale Luna ważyła 3 kg 900 g 11, a dzisiaj 25 po 2 tygodniach 4,5 kg. Tak samo wszystko wbite. Wścieklizna 5 w jednym. O, Tutu, Kenji się odzywa. No niedługo przejdziesz mutację, niedługo zacznie się głos zmieniać. Jak tam Tutu wygląda? Tutu jest starszy od Kenjiego. Nie da się ukryć, że jest starszy. Nie mamy pojęcia, ile Tutu ma miesięcy. No ale Tutu ma lepiej wykształcone jajka. Jest po prostu już bardziej psem niż szczeniakiem w porównaniu do Kenjiego. Ale Tutu ważył 5 kg 450 g 11 lutego, jak byliśmy z nim pierwszy raz, jak pierwszy raz była zakładana jego książka u weterynarza, a dzisiaj ważył 6 kg 600 g. Czyli w 2 tygodnie Tutu przybrał kilogram 200 g prawie. Tutu też będzie spory, ale nie będzie tak duży jak nasz gwiazdor, jedyny, który ma starą książeczkę. Akurat Kenji miał wyrobioną książeczkę wcześniej, bo z racji ratowania go po prostu po tym, jak go wzięliśmy z ulicy. Can I try this on her? I jak wygląda Kenji? 27 byliśmy pierwszy raz u weterynarza z Kenjim zakładać mu książkę. To nie była pierwsza wizyta, bo pierwsza wizyta nie znaliśmy jeszcze jakie będzie miał imię, więc nie miał zakładanej książki. Nie miał zakładanej książki. Yes, show your face expression. Why? No. Co? Jajco. Jajco. Nada japera za Rosie Bibi. Przyszły pieluchy dla Rosie, bo ma cieczkę i Ernestine będzie zakładać pieluchy, żeby mogła chodzić po dworzu. Chcę spróbować. Just to try. Wracając. Pierwszy raz jak byliśmy z Kenjim, musiałem sprawdzić we vlogach, kiedy my go zaadoptowaliśmy. Albo na Facebooku. Ernestine był po dzień, jak go wzięliśmy z ulicy, to były zdjęcia z samochodu. 27 stycznia 3 kg 900 g. 11 lutego 5 kg 300 g. Przybrał kilogram 400 g przez 2 tygodnie. Pierwsze. A dzisiaj po kolejnych 2 tygodniach 6 kg 900 g. Czyli przez 2 tygodnie Kenji przybrał znowu kilogram 600 gram przez 2 tygodnie. Wszystkie panie u weterynarza i cała obsługa mówią, że definitywnie jest to jeden z większych glow-upów, jakie
jakie widziały w swojej klinice w tym roku, nie mogą się napatrzeć na Kenjiego, jak on szybko doszedł do siebie, jak on rośnie i jak pięknie wygląda. Czyli po dzisiejszym dniu już wiemy, że Kenji oficjalnie od teraz jest największy i najcięższy, a jeszcze jest szczeniakiem. Mus mus. Nie licz się tam, będzie się dłużej goiło, no. Dostają koty lekarstwa 3 razy dziennie z jedzeniem mieszane, żeby nie męczyć ich strzykawką wstrzykiwać. Za pierwszego dnia była taka próba, Ernest nie chciała strzykawką im wstrzykiwać do pyska te wszystkie witaminy, antybiotyki i tak dalej. Nie wiem co tam jest, bo nie jestem lekarzem, ale drapały. Mówię Ernestin, że to nie ma sensu. Jak przyjdzie pora karmienia, wszystko wstrzyknąć w Whiskesa, zjedzą, dopilnować, żeby zjadły, odseparować je, musa wrzucić do klatki albo Gigiego, drugiego zamknąć w pokoju, żeby w spokoju zjadły ze swojej miski, bo nawet jak mają 2 miski tak na co dzień, to lubią ustawiać się do jednej i jeść z jednej, lubią jeść w towarzystwie, towarzyskie są nasze koty. A nie nagrywałem dzisiaj dużo, bo byłem dość zajęty i dość zajęty takim brudnym zadaniem, powiedzmy, a małżonka też była zajęta. Jak widzicie, stoi piłka wodna do płytek z Norwegii. Na nią czekałem. Ona nie jest idealna dużego formatu, do 60×60. To jest zbiornik na wodę, z którego diamentowa tarcza pobiera wodę. Lepiej się tym po prostu tnie. Na takiej piłce widziałem, jak chłopaki robili łazienki w Norwegii i jest ona w zupełności wystarczająca. Pewnie jakiś płytkarz może się złapać za głowę. Ja się na tym nie znam. Wiele razy mówię, że nie jestem płytkarzem. Że to by poszło gilotyną dobrze te płytki na prosto i tak dalej. Może tak, nie znam się. Widziałem, że cieli tym, robię tym. Jak wiecie, wczoraj ułożyłem te pierwsze 6 głównych kafli pełnych. Dzisiaj robiłem docinki. Jeszcze nie są wklejone. Za chwilę będę je wklejał, to co udało się dzisiaj uciąć. Bo dzisiaj też od rana byliśmy u weterynarza, nie udało mi się zrobić całej podłogi, skończyć. Ale to co udało się uciąć, to dzisiaj zrobię. Nie mam otwornicy w tym rozmiarze diamentowej i tak jak widzicie, jest tu dość wychapana dziura. Ale to nie stanowi problemu, zamówi się po prostu z Lazady, są takie kołnierze z większym obwodem. Tam się zafuguje, trochę silikonu, nie będzie z tym problemu. Tutaj ta rurka wyszła idealnie, praktycznie na łączeniu, tu się łamała płytka, nie będzie tego widać. Też się to ładnie zrobi, mam ten łamany kawałek, nie będzie szturcało w oczy. A proszę Państwa, podłogę zrobiłem w taki sposób, że chyba będę mógł startować w plebiscycie najrówniejsza podłoga na Sykichor. Nie jestem płytkarzem. Kiedyś jak robiłem TikToki z Norwegii, ja robiłem TikToki generalnie odnośnie budowy domów drewnianych i na jednej realizacji zrobiliśmy bardzo szybko dom, bardzo dobrze go zrobiliśmy, jestem o tym przekonany. Zresztą każdy dom, który zrobiłem w Norwegii jest wykonany bardzo dobrze i nie można tam się przyczepić do niczego, bo zawsze były zachowane wszelkie standardy budowlane. I jakość, przede wszystkim była jakość zachowana i myślenie. Nie ukrywam, że bardzo dużo rozwinął mnie TikTok. Śledzenie amerykańskich kont, amerykańskich stolarzy, jak przyspieszyć pracę, jak zrobić to lepiej, szybciej i mieliśmy zawrotne tempo, ale wracając do tematu, bo zacząłem od płytek, przyszedłem do tych domów norweskich i na TikToku kiedyś wszedłem w taką awanturę niemalże z płytkarzami z Polski, bo przyjechali płytkarze na naszą realizację, na ten dom, który zrobiliśmy i ułożyli płytki. Wchodzę do łazienki, a tam fugi się nie zgadzają, uskoki takie na płytkach w nowym domu za, nie wiem, za te 15 milionów koron. I mówię, że to jest kryminał. A ci płytkarze wszyscy na upartego, nie wszyscy, może wyłamały się 2 osoby, ale wszyscy ci płytkarze starali mnie przekonać, że tak musi być, bo płytki mają inny wymiar, bo płytki są takie, bo płytki są inne, bo płytki są strakie. Mam taką umowę z chłopakami, że tak jak powiedziałem, że jak potrzebują podjechać, bo wiecie, jak zabrałem skąd indziej z San Juan, że jak potrzebują sobie podjechać do Lazji, kupić ryż albo cokolwiek, po prostu pożyczam im skuter. Paliwo jest w mojej gestii, to nie jest daleko, to jest 15 minut, 10 minut jazdy skuterem, są w Lazji, mogą sobie kupić zakupy, żeby nie czuli się jak niewolnicy po prostu w domu, który mają tam załatwiony obok wujka Eldrina. No ale miałem taką serię właśnie TikToków, krótkich filmów, gdzie
kłóciłem się z płytkarzami. Oni mówią, że płytki mają nieregularny wymiar, dlatego te fugi się nie zgadzają. Była akurat kubka ściętych płytek, gdzie miał oryginalne krawędzie. Wziąłem miarę, mierzyłem jedną po drugiej, wszystkie. Wszystkie były idealne, 60. Wybiłem im wszystkie argumenty i potem zacząłem układać płytki u siebie w domu, w Norwegii. Tam nie było dużo płytek, tam była cegiełka nad blatem, to nawet Ernestin kleiła te płytki. Potem ze mną jak zeszła, że ja je klejesz, to jest dość proste, mówię, chcesz, spróbuj, przyklej. Jedną ścianę przykleiła sobie Ernestin nad blatem, tam na 60 wysokości płytki od blatu. No i w zeszłym roku układałem płytki w pokoju u teściowej, tym naszym pokoju w domu teściowej, też na podłodze układałem płytki i uwierzcie mi, że układanie płytek to nie jest żadna filozofia. Jeżeli nie macie jakiegoś bardzo skomplikowanego wzoru, czegoś, co naprawdę trzeba mieć pojęcie, to generalnie płytkarze biorą za dużo za swoją pracę i są bardzo przepłacani. W Norwegii wiele razy o tym dyskutowaliśmy z szefem, z chłopakami, bo Norwegia też jest dziwnym krajem, gdzie hydraulik bardzo dużo zarabia, z reguły więcej niż stolarz, elektryk dużo zarabia, z reguły więcej niż stolarz. A gdyby nie stolarz, to by pracy nie mieli, bo sami nie potrafią nic zrobić, a szczególnie elektrycy w Norwegii to są takie lebiegi. Ale to widzę właśnie, że w Stanach też się z elektryków śmieją. It went well with the diaper, but it's Kenji is ripping it off. They're trying to free her from the diaper. Ernest mówi, że poszło dobrze z pieluchą, ale So Kenjiemu przeszkadza, żeby się bawić i ściąga jej pieluchę. the male dogs are just like sniffing on her, but when Kenji try to really take it off, so bad idea. No także docinałem się płytki. Teraz się wezmę za wklejanie wszystkich tych docinek. I może jutro zamknę temat tej podłogi. Dotknie się te ostatnie raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 płytek i zamknie się temat tej podłogi. Wzór nie układa się idealnie. Naprawdę staram się pasować te płytki. Obracam je w każdą możliwą stronę, żeby miało to jakikolwiek sens. Jakiś sens logiczny jest szczególnie na tych dwóch płytkach. To wyszło. Tutaj też jest jakieś takie przejście, połączenie. Tam też coś próbuję, żeby to jakoś wyglądało. Nie ma tragedii, tak wydaje mi się. A tymczasem kończę i biorę się za mieszanie kleju i za układanie płytek. I chłopaki skończyli pracę o 4:30. Mamy godzinę 19:14, 15 po 7. O proszę bardzo, ile tu moich gratów. Trzeba tu zaraz trochę uprzątnąć. Nowa pompa do wody, chyba pokazałem już w tym vlogu, ze zbiornikiem ciśnieniowym, która będzie podpięta pod zbiornik. Skończyłem wklejać płytki, te, które miały się przygotowane, zabrakło kleju na jedną małą. Trudno, następnym razem jak dotknie się kolejne. Niesamowicie proste jest układanie płytek. Z dzisiejszymi systemami, jak byłem młodszy, często mówiłem płytkarzom na projektach, że zawsze chciałem się nauczyć układać płytki, ale nigdy nie miałem po prostu sposobności asystować przy układaniu płytek, być pomocnikiem przy układaniu płytek z jakimś majstrem, żeby poznać te triki, które oni stosują. No ale YouTube Academy, jak to mówią, trochę YouTube'a, trochę poradników, trochę używania głowy, bo jak ktoś jest budowlańcem, to już pewne rzeczy po prostu potrafi używać, potrafi przeczytać, potrafi znaleźć w internecie. No i jakoś się te płytki układa. Myślałem, że będzie dużo większa katastrofa, jeżeli chodzi o te płytki, jeżeli chodzi o wzór, że będę z nich totalnie niezadowolony. Ale na ten moment, po wielu przewracaniach płytek, dopasowywaniu, wydaje mi się, że będzie efekt bardzo ładny i zadowalający. A tutaj pani chodzi i kończy składać pranie. No już skończone, no całe łóżko prania było z wczoraj, wszystko się suszyło na zewnątrz. Can you turn it more, one more? Yeah, I can. Just half, Jeszcze się pranie. half. Jeszcze się pranie kręci ostatni raz. Ogarnę tutaj trochę, pozamiatam podłogę, odkurzę podłogę z pyłu. Zrobię trochę więcej miejsca. No i wezmę się za trening. Wieczorny trening, tak jak zwykle. Tak jak zawsze.
Dziękuję za oglądanie. Tym, którzy wytrwali do końca, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za lajki, subskrypcje, komentarze, za podbijanie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za 2 dni jak zawsze. Do zobaczenia później. Stanęła, nie chciała być. A tu Kenji jak odpoczywa, wielki chłopiec, wielkolud. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dobranoc. Dobranoc. No. Obiad. Obiad jest in the midday. Obiad nie ma. Nie ma obiadu. Dobra, do zobaczenia. Nie